Witamy wszystkich serdecznie. Ze słonecznej Dominikany. Dokładnie. Na szczęście u nas słońce jest. U większości ludzi pada na Punta Canie, u nas jest. Pamiętajcie, my jesteśmy na Bahia Hibé. Dzisiaj jest stresujący dość dzień, szczególnie dla mnie. Nie wiem jak dla Ciebie. Trochę. Trochę. Czuję adrenalinę, ale nie jest źle. Dla mnie trochę gorzej, bo mam złe doświadczenia, gdyż dziś będziemy nurkować. Da-da-da-dam. Pierwsze nasze nurkowanie w podróży w miejscu nurkowym, który się nazywa Peñón. Nie wiem jak to powiedzieć dokładnie. My jak zanim zaczęliśmy gdziekolwiek nurkować, to pierwszy raz nurkowaliśmy w Polsce w W Deep Spocie. W Mszczonowie. Dokładnie. I to jest taki jeden z największych basenów w Europie i tam jest naprawdę fajnie. Polecamy Wam jako pierwszy raz sobie tam spróbować, bo macie powolne szkolenie, bo to jest basen, siadacie sobie pod wodą, próbujecie wyjąć rurkę, zdjąć maskę, żeby się Wam trochę nalało. Bardzo fajne szkolenie i pierwszy raz spoko. No i, ale drugi razem nurkowaliśmy w Egipcie. No i tutaj to ja już mam złe doświadczenia. Po pierwsze traktowali nas jak mięso armatnie, żeby walnąć po prostu do wody, szybko do wody, zobacz, wyjmij, leć następny spot, żeby to tylko szybko, jak najszybciej, nie? No i mi się w butli skończyło powietrze, gdzie to było naprawdę złe doświadczenie, gdzie jesteś 10 czy 12 metrów pod wodą i nagle masz wrażenie, jakbyś oddychał przez taką cieniutką rurkę, jak pijesz, nie wiem, piwo. Już mi żylaki za uszami wychodziły, kurde, jak zastosowałem. I mam złe doświadczenie, potem wynurzenie, to, tamto, łeb bolał, nie, no było... No i tutaj zaczęliśmy rozmawiać, no ale chcemy nurkować, ja bym bardzo chciał, bo pierwszy raz był wspaniały, więc mam bardzo stresujący początek dnia, bo już od 6 nie śpię, a budzik mieliśmy na 7, mieli mnie w żołądku, no i niestety, no takie... Powiem Wam, że czuję większą adrenalinę przy nurkowaniu niż przy skoku ze spadochronem czy na bungee, jak skakaliśmy kiedyś. Już się zbiera ekipa nurkowa. Nie stresujesz, no. Ale faceta, którego poznaliśmy, naprawdę mnie urzekł i za nurkowanie tutaj płacimy $124 Od osoby. od osoby. Drogo. Dość drogo, dokładnie. Ale też coś tam z nim długo rozmawialiśmy w ogóle, bardzo długo, bardzo fajny facet. To jest facet z Arizony, który mieszka 20 lat w Dominikanie i prowadzi ten biznes. I taki wyluzowany, do niczego nie namawiał, ale powiedział, że nurkowanie ma być radością. W ogóle pokażę Wam to miejsce od razu, gdzie my jesteśmy. Bo jak jesteście główną drogą, jedziecie na Bahia Hibé i jedziecie sobie główną drogą na plażę, można powiedzieć, main road, to tutaj macie dokładnie to nurkowanie, scuba diving pond. Bardzo fajne miejsce, naprawdę gościu jest super. Potem jak się zgodzi, to spróbuję go Wam pokazać i pokażę Wam mniej więcej mapę, jak to wygląda. O, to tak wygląda w środku. A tutaj mamy mapę nurkową, dokładnie, gdzie co jest. I macie dokładnie opisane. My będziemy na Peñonie, czyli 20, 21, 22, czyli dokładnie te miejsca. Tu podobno jest bardzo ładna rafa na głębokości właśnie 12 metrów. Możecie tu też z wrakami nurkować, w tym miejscu są wraki. Tu dla doświadczonych są w ogóle rekiny, więc, ale to jest na głębokości 30 ponad metrów, co wam opowiadam. Macie wycieczkę też na Saonę wraz z nurkowaniem za $180 albo na Isla Catalinę. Bardzo fajnie to jest tutaj zorganizowane, więc liczę na to, że mnie trochę uspokoi ekipa nurkowa, nie? Będzie dobrze. Nie stresuj się, stary, bo ci ostatnie włosy wypadną. Występują tu też właśnie z tej strony Dominikany manaty. To są tak zwane syreny morskie. Kiedy się piraci mylili z syrenami. W ogóle tu Wam pokażę, jak ta manata wygląda. O, dokładnie tak. Przedwczoraj nam mówił, że widzieli ją. No ale to jest jedna sztuka. Loteria, no zależy, i nie wiadomo, to jest tak, czasami w wodzie możesz zobaczyć coś, a jak masz farta, jak nie masz farta, to możesz zobaczyć całe nic. Dostaliśmy też fajną propozycję. Zobaczymy, jak ten dzisiejszy dzień się potoczy, bo Pan nam powiedział, że jak nam się spodoba i będzie bardzo fajnie, to może nam zaliczyć to nurkowanie już do zrobienia kursu PADI OWD, bo taki byśmy kurs kiedyś chcieli zrobić, czyli do możliwości nurkowania do 18 metrów z własną butlą, bo wtedy taniej się nurkuje w ogóle w świecie, jak masz własny certyfikat. I powiedzieliśmy, że jesteśmy do soboty, a on mówi spoko, no to wtedy w piątek robimy tutaj 2 nurkowania takie z butlą, online dostajecie testy, w sobotę ostatni egzamin i macie zdane, nie? Dla mnie to za szybko, ale zobaczymy. Dla mnie chyba trochę też, więc na razie pewnie nie będę jeszcze zdawał, ale też zobaczymy, jak to wyjdzie cenowo.
Mamy pierwsze przymiarki, jak się czujesz? Ciasno. No to Ale może spoko. znieś sobie to, no. Nie, spoko. Znaczy nie, no leggings ledwo dopiliśmy, ale no to chyba o to chodzi, no bo to nie ma jak ty być... slim wyglądasz, ty powinieneś w tym na co dzień chodzić. Widzisz? Pasuje Dobra. ci. Jackety tu wrzucamy. Na razie... O. Będziemy mieć takie jakby pierwsze nurkowanie, więc spokojnie po linie będziemy mieć szkolenie. Takie pierwsze, więc fajnie. Będziemy mogli Wam opowiedzieć co i jak, tak jak mieliśmy w sumie w Polsce. To jest nasz instruktor. I teraz będziemy przymierzać płetwy. Jakie slim. Z 10 kilo mniej masz, stary. Kurde. No, dobra, już tego nie ściągam, bo jak ściągnę, to nie założę. Ale ty się ugotujesz w tym. Nie, no to sobie rozepnę tutaj, wiesz. Tu mogę sobie rozpiąć. Weź mi rozepnę. Tylko uważaj na włosy na chacie. Bo jak mi przytniesz, to będzie... O, trochę chociaż. Zacięło do końca życia. Dobra, dobra, starczy. O, i tyle. Tutaj, dobra, przybyliśmy do portu. Głupi jesteś. Przybyliśmy do portu. Czekamy teraz na swoją kolej, bo tutaj wszyscy się ładują na wycieczki, na sauny. A my musimy poczekać, żeby było dojście do naszej łódki, bo nasza łódka jest Tam? tam, A jeszcze grupa nasza a nie jeszcze przyjechała. nasza grupa nie przyjechała. No i musimy chwilę poczekać, więc mamy trochę chwilę relaksu. Tylko, że ja już czuję, że jestem jakbym w folii był zawinięty normalnie. Już nie ściągam tego, no bo jak to ściągnę, to potem znowu będę miał problem, żeby to założyć, ale... Sexy. Sexy papi. Weź się odkręć. Kamil, tyłek zgubiłeś. Ja nigdy nie miałem. Zawsze byłem płaskodupcem. Akurat to od pracy w oficie całe życie się siedzi na tyłku i płaska dupa się zrobiła. I co? Na początku popłyniemy do samego przodu łodzi. Tam jest zaplombowana lina i po tej cumie będziemy schodzić i się trenować. Więc tak to będzie wyglądało. Na początku zejdziemy tylko trochę, żeby być pod wodą delikatnie, jeżeli chodzi o głowę, żeby tam się nie stresować. No i będzie wyjęcie rurki z buzi, włożenie z powrotem, No, tego oddychanie. się boję, nie lubię tych rzeczy. No ale wiesz, to musisz się przygotować do tego, Nie, no jak się wiem, coś no. stanie, nie? Będzie jak opuścić trochę wpuścić wody do maski, jak ją wypuścić. Później jak będzie wszystko ok, zejdziemy sobie trochę niżej, popatrzymy co i jak i może kawałek się przepłyniemy. Jak będzie wszystko w porządku. Niestety na pierwszym zejściu nie będziemy nic nagrywać, no bo musimy się skupić na tym, żeby przeżyć. Ale Tak. jak wszystko pójdzie dobrze, to już na drugim zejściu będziemy mogli sobie wziąć kamerę i nagrać. Dokładnie. Mieliśmy krótkie szkolenie z tego, jak zakładać butle, podpinać do kamizelki w ogóle, więc fajnie, będziemy wiedzieć na przyszłość, nie? Jak to zrobić. Dopłynęliśmy. I Naścisnęło w żołądku. tak? Nie, generalnie jak na razie nie. Na początku czekamy, doświadczeni Będziemy nurkowie będą skakać. O, będą maski nam Gdzie są te będzie nam na maski? maski smarował, żeby... Put your finger. Aha. Weź palec i nasmaruj mi maseczkę jak możesz. Tak? Tak, i to jest tak jakby płyn do naczyń mi się wydaje, żeby nie parowało. Tak raczej, nie inaczej. That's it? And that's it? Okay. Then up there, when you're in the water, A, Aha. okej. Czekaj, jeszcze drugą. Potem w wodzie w razie czego opłuchać. Trzymaj to. Nie stresuj się, będzie fajnie. Relax. Have a fun. Yeah? Last kiss. No, really? Nie no, żartuję. No i przeżyliśmy. Kurde, ale początek miałem taki paniczny. Ze dwa razy. Trzymaj. Za- Znaczy mokry. nie trzymaj. Rozbieraj się, będę trzymać. Ze dwa razy spanikowałem, ale rafa tu jest taka, że po prostu, o ja pierdziel. No, Nie, później wyluzowałem wreszcie. było pięknie. Ja mam 2000, a ty? Nie wiem, sprawdź. Czekaj. Ale było spoko. A, ja mówię, co tak ciężko, te ciężarki. Tylko, że mi usta zdrętwiały, bo tak mocno trzymałam te. A ja podniebienie mam lekko ten. Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że tutaj w ogóle mają ten. Ty masz mniej niż 2000. A miałam miałaś więcej więcej niż powietrza. No, faktycznie. Częściej oddychasz widocznie. Częściej oddycham. Ja starałem się dłużej i głębiej i to mnie uspokoiło. I Tak, no rzeczywiście bo było mi generalnie o wiele trzeba się łatwiej. skupić na. Weź ten mikrofon.
trzeba się skupić nad oddechem, a reszta to już jest Tak, spoko. przyjemność sama. No i mnie najbardziej przeraził moment, jak mieliśmy dopiero początek i zeszliśmy dosłownie metr pod wodę i ten chłopak kazał nam wyjąć to do oddychania z ust i włożyć z powrotem i to było najgorsze, znaczy żeby to zacząć, ale później się okazało, że to było spoko. No nie, bo automatycznie nie zrobisz tak, żeby złapać powietrze. Organizm ci na to tak ale nie ty pozwala. wstrzymałeś powietrze, widziałam, a to chodziło o to, że... Nie, musisz wziąć powietrze do płuc, wyjąć rurkę, wypuścić trochę powietrza, wcisnąć i włożyć. no. I naciskasz guzik, żeby opłukać. Ja na początku miałem tylko największy problem z tym, że jak nurkowaliśmy, mam trochę mnie uszy bolą, jak nurkowaliśmy, to nalało mi się do nosa, bo jak robiliśmy ciśnienie, to ja chyba za lekko ściskałem i troszeczkę smarczków mi naleciało i jak płukałem nawet maskę, to dalej czułem tutaj wodę, cały czas, więc musiałem się z nią przyzwyczaić i przyzwyczaiłem się, że mam nos zanurzony i po prostu tak pływałem. Tak się nie używa tego nosa, więc ta woda No. do środka nie poleci. A masce i tak miałem tam czasami troszeczkę. Też ja mam taki problem, że jak zacznę myśleć o tym, żeby przełykać ślinę, Ja też mi się chce. to No. czasami tak trochę się Spanikujesz. stresuję, Też bo mam nie tak, mogę no. połknąć tej śliny, bo nie ma jak połknąć A jest sucho śliny. bardzo, no. A jest sucho w ustach i to jest takie najgorsze z tego wszystkiego, ale później przestaję myśleć o tym, bo to najlepiej przestać o tym myśleć, skupiać się na oddechu Tak. i oglądać sobie widoki i tyle. I jak się skupisz na Jak widoki, nie jest myślisz o, czad. o niczym innym, to jest git. A jak ja tylko zaczęłam myśleć o tej ślinie, to Tak, od razu chcesz jakoś przełknąć, nie? No. Mi się 2 razy udało przełknąć coś, ale nie było nawet śliny, bo jest sucho po prostu, nie? no. Ale ogólnie mistrzostwo, nie Teraz wiem. tak pomyślałam, że szkoda, że nie wzięliśmy sobie masek, bo teraz moglibyśmy sobie skoczyć do wody i popływać sobie tylko tak o. Ale i tak Rafa jest, Jest piękna, no ja nie? pierdziel. Jak widzisz te 4-metrowe czy 3-metrowe Takie liście, Tak, to one wszystko tam tak fruwają. jest. I widzieliśmy te jaskrawe ryby, ale to takie... Jedna leciała aż- na nas w ogóle, widziałeś? Ja myślałam, ja Tak? się A to nie, wycofałam. bo ja często patrzyłem w dół, a nie do przodu, wiesz. No ta taka, co pokazywaliśmy, ta duża, taka biała. A, ta biała, a jeszcze były takie z takimi fioletowymi paskami, ale takie mieniące się, aż jaskrawe, tak, jak świeci- ultrafiolet. tak, no. No, zajebiste to było. Dobra, teraz bierzemy kamerę i będziemy nagrywać. Tak, będzie dobrze, Dobra, no. muszę zdjąć te ciężary, bo mi ciężko. To za udane nurkowanie. Ale jak udane, wow! Pokochałem nurkowanie na nowo. Widzieliśmy żółwia, widzieliśmy płaszczkę, Homara. widzieliśmy
homara, Coś kraba, takiego dziwnego. kolorowych ryb pełno. Ale w ogóle rafa przecudowna. O Jezu, jaka ogromna ta rafa. W ogóle wywiosło nas od łodzi i to było z kilometr. I taką No. czerwoną bojkę wystawił i dzięki temu nas dogonili. Pływaliśmy 55 minut, zajebiście. No kurna, powiedzieliśmy rekord po prostu, 55 minut i to od razu pod wodę żeśmy zeszli, bez stresu, no, bez pyk. problemu. Ja jedynie mam tylko problem, nie wiem dlaczego, może miałam za mało ciężaru, ale cały czas do góry wypływałam i co chwilę musieli mi pomagać, żebym na dół poszła, bo no cały czas, co chwilę miałam problem. No a tak jak ja się stresowałem wcześniej strasznie, to teraz to po prostu jak ryba. Ja się czułem po prostu jak ta płaszczka. No mistrz, zero stresu, pyk, woda z nosa, spoko, tu chciałem połknąć ślinę, połknąłem, chciałem nie beknąć, połknęłam. beknąłem, kurna. Na serio, tak się przyzwyczaiłem, że po prostu już wiedziałem, bo on mi pokazywał w dół, w górę, pływałem, góra, dół, bok, w prawo, w lewo. W Egipcie to ja się bałem nawet obejrzeć w prawo, a tutaj to tak, No, tak, wszystko, ale to tu, prawda. tu. Nie, wiesz dlaczego? Też dlatego, że mają lepszy sprzęt. Czuć, że ta maska na przykład siedzi ci na oczach. Tak, bo zassałem A- ją dobrze, nie smarowałem twarzy Tak. kremem, nie smarujcie twarzy kremem, bo wam zejdzie w ogóle masakra. A w ogóle zaraz pokażemy wam naszego mistrza, znaczy mojego mistrza. Nie, ale fajny chłopak. Na początku tak mieliśmy sceptycznie do stresa, niego tak. podchodziłam, bo jakiś taki niemrawy był. Tak. Ale fajny, bo na spokojnie, powoli. Tak, wszystko tłumaczył, 10 razy się pilnował pytał, nas, czy wszystko tak. jest okej, także dla kogoś, kto jest początkujący, rewelacja. Miodzio i jeżeli oglądaliście La Casa del Papel, to na pewno go poznacie. Wypływaliśmy z Rio, na wakacjach, normalnie z Rio. No zobaczycie sami, powiedział nam w ogóle wcześniej, że wybraliśmy najlepsze miejsce na nurkowanie tutaj. Jest najpiękniej. No wiadomo, jak ktoś chce z wrakami i tak dalej, to też może, ale no kurwa, Nie, takiej pierwszy raz rafy to... widziałam Ja w taką, ogóle w Egipcie wtedy rafę. w Hurgadzie nie było takiej rafy jak tutaj. Nie było. Tam było bardzo dużo ryb kolorowych, Tak, więcej ale ryb. takiej rafy to już No w nie. życiu nie widziałam. Ty, Dużo kurde, takie kapusty, liście, takie kapusty. Ale takie jakby to- ogromne, one miały No. 2 metry szeroko, odkąd nie wiem, tylko kamera pewnie może tego nie pokazać, nie? No ale po prostu miodzio, jest moje, jest szczęśliwy, kurde. Co prawda kosztowało nas to Dobra, 120... nie psuj tego. Nie, 124 dolary Nie od psuj osoby, tego. ale to lepiej brzmi niż 1000 zł, więc 124 dolary od osoby. No i dobra, wychodzimy z łódki. Znaczy ja już wyszłam, a stary targa jakieś te butle. Się wziął w końcu do roboty. Nie rób jeden. Nie no, żartuję. Jest najbardziej pracowitym człowiekiem, jakiego znam. I to za darmo, chciałabym powiedzieć. Jeszcze musieliśmy za to zapłacić, a on teraz butle targa. To jest wybitny człowiek. Dawaj, szybciej! Szybciej! Andale! Dawaj i spierdzielamy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre, con esos tanques? ¿Trabaja entonces? ¿Trabajo? Sí. No a jak się cieszy, że robi. Ja się cieszę, że pomogę. I zgadnijcie, co się dzieje. Gdzie prostu- właśnie idziemy? Wracamy do szkoły nurkowania, idziemy złożyć reklamację, że było tak fajnie, że Robimy kurs na nurka. Napisaliśmy od razu do właścicielki naszego lokum, że zostajemy 2 dni dłużej. Dzisiaj będziemy świętować, że nam się bardzo fajnie udało. Pójdziemy sobie na jakąś kolacyjkę. Tak, idziemy na piwo z naszym instruktorem. Dokładnie i może mi się uda jeszcze dzisiaj z nim zrobić wywiad jakiś krótki, więc usłyszycie co go zainspirowało może do tego, że zaczął nurkować. A my w tym momencie idziemy właśnie do szkoły nurków, bo jeszcze jest na 15 minut i idziemy zamówić sobie kurs na nurka i to jest Paddy O'Woody.
To jest kurs nurkowy do 18 metrów głębokości. Będziemy mogli nurkować na całym świecie. Generalnie taki kurs w związku z tym, że dzisiaj nurkowaliśmy, to pan dał nam Zniżkę. Ola? No pani się uśmiechnęła, powiedziała. Co się uśmiechnęła? No bo ja jestem teraz przystojny, opalony, jestem latino. No. Latino lover, Ja baby. ci dam, Ola, Srola, nie Ola. Jaka Ola? No. Ona nie miała na imię Ola, ona miała Jessica. Dobra, w każdym razie będzie nas to kosztowało 1330 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy to niedużo, chyba niedużo, ale czujemy tutaj Taki vibe. Taki vibe i pozytywny. chcemy to wykorzystać. Tak, dokładnie, tym bardziej, że ludzie są naprawdę tutaj wykwalifikowani. Pan tutaj ma, pokaż może od razu jeszcze raz, gdzie jesteśmy. Pan tutaj prowadzi biznes od 20 lat, uważaj, samochód jedzie. Chyba fan. Dokładnie, więc naprawdę tu jest fajnie, poczuliśmy ten klimat. Idziemy. I ci ludzie są awesome, so that's why I Ola! come back. Hey! Hello! Musimy znaleźć bankomat, bo oczywiście nie mamy tyle pieniędzy, a musimy zapłacić 39 500 pesos, Dokładnie, to wychodzi $325 od osoby. czyli 2600 zł, no tak w zaokrągleniu. 2600 zł za całość, za wszystkich, za nas dwoje. No i możemy to też robić jutro. Nie płaćcie kartą, bo na Dominikanie, powiedziała pani, 28% pobierają prowizji. To jest dużo. 28% prowizji to jest jednak dużo, Tak. więc będziemy szukać bankomatu i po prostu przyjdziemy jutro i zapłacimy jutro z rana. No i jesteśmy z Rafałem. Jesteśmy na piweczku i zobaczcie, nie wiem czy jeszcze zdążę, ale spróbuję wam złapać ostrość. Patrzcie jaki piękny zachód jest tam, normalnie tak słoneczko ładnie zachodzi, zdążyliśmy na samą końcóweczkę i już nurkuję, ale to ładnie wygląda, o ja. Piękne, pełne słońce schodzi do wody, super. Mistrzostwo, już w ogóle końcóweczka jest. I wpadło do wody. Ale fajnie, naprawdę. Szybko. No, bardzo szybko. To było dosłownie 3 minuty jak leciało. Siedzimy sobie na schodkach i co sobie tu pływa? Patrzcie, jaka piękna, to jest ray po angielsku, ale nie wiem, to nie jest płaszczka, ale sobie tak pływa.